miałem świadomość tego, że pogoda może spłatać psikusa. No i spłatała. Lipa. Ale jestem nad morzem. Dzień dobry. Witam tu Was z tego domowego ogródka. O, tam kotek. A kotek jaki sprytny, on sobie sam drzwi otworzył. Kurczę. Skubany. Za klamkę chwycił i wszedł do środka. O. Jeden z mieszkańców tutaj tego naszego hoteliku. No to nie jest hotelik, willa. Chociaż willa to zbyt ambitnie powiedziane, bo noclegownia może być, ale w sumie nie wiem, czy bym się zdecydował po raz drugi, bo tam wychodzą pewnego rodzaju mankamenty. Idę szybko z buta do centrum miasta. Tam pod hotelem Omega mamy punkt zbiorczy. No mam nadzieję, że mnie stamtąd odbiorą. Jakiś busik ma podjechać i jadę na całodniową, no może nie całodniową, no bo tam w opisie jest, że cała atrakcja trwa 9 godzin i jedziemy odwiedzić dwa najstarsze miasta tutaj w Albanii. Dzisiaj ta atrakcja też przez tą samą stronę Get Your Guide kosztowała mnie sporo więcej. No tam 190 parę złotych, niecałe 200. Także mam nadzieję, że to dojdzie do skutku. Nie będzie jakichś tutaj dziwnych numerów. Chciałem kulturalnie gdzieś do kosza wyrzucić, no i niestety przeszedłem już dłuższy kawał drogi i śmietnika tutaj nie uświadczyłem. No za czysto tutaj nie jest, no tak trochę po berlińsku. O, tutaj manekin się przewrócił, fajnie się przewrócił. Tu tak z przypadku po drodze trafiłem na jakiś mini bazar. Dywany, dywaniki. No nic ciekawego, tutaj jeszcze stoiska pozakrywane za wcześnie. Syn mnie zawsze pyta, jakie owoce w danym kraju rosną. No i tutaj na razie na tych stoiskach nie rzuciły mi się wcale jakieś takie za bardzo oryginalne. Wszystkie te, co widziałem, to dobrze mi znane. Dużo jabłek. Nie wiem, czy oni też te jabłka sami tu mają swoje sady, czy je skądś sprowadzają, bo na tych stoiskach widzę, że sporo mają tych gatunków jabłek. Z tyłu tam za mną pan Purcybut już się rozłożył, że swoim stoiskiem czyści buty. Ale przy tej pogodzie to nie wiem, czy jakiegoś chętnego złapie, jaki to ma sens. Tutaj takie większe skrzyżowanie. Tutaj na budynkach od czasu do czasu możecie w tym mieście spotkać dosyć fajne graffiti. Tam jedno, tutaj kolejne, tam następne, tam w oddali widzę kolejne. Też ma tutaj to swój urok. Jeśli jest dobrze, fajnie zrobione, namalowane, to czemu nie? Bardzo mi się to podoba. Dotarłem pod miejsce zbiórki Hotel Opera, a po drugiej stronie ulicy tutaj plac budowy. Jak widzicie, miasto pnie się w górę, tu taki
wysoki budynek, tam trochę niższy, ale moim zdaniem ciekawszy architektonicznie. Jestem tutaj, czekam na transport. Okazało się, że no, jest poza sezonem i chętnych na tego typu tutaj przyjazd i wyprawę mało. Jest nas tylko dwójka, ja i taka starsza pani ze Stanów Zjednoczonych. No i jedziemy takim starym, trochę zdezelowanym autem Renówka. No ale mówię, komfort jazdy jest w porządku, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że pogoda na ten moment nie dopisuje nawet bardzo. Jak widzicie, za oknem dosyć mocno pada. Mam nadzieję, że się w międzyczasie rozpogodzi. Jedziemy do Durrës, czyli na wybrzeże tutaj nad Adriatyk. Pan tutaj po drodze troszkę nam opowiada, płynnie zna angielski. No ale mówię, wbiłem się trochę słabe okienko pogodowe. Z Tirany do Durrës jest 35 km, także już tutaj połowę trasy przejechaliśmy. Jeszcze tam parę minut będziemy na miejscu. Zajechaliśmy już do centrum Durrës. Pan nam tu trochę opowiada po drodze, co tam mijamy. No ale pogoda cały czas, jak widzicie, kiepska. Także czuję, że tu no, tak naprawdę najwięcej to zobaczymy przez okno. I don't have umbrella as well, but at least I've got a hood. You've got a hood. Yeah, I had the hood too. Okay. And This is Poseidono. okay. Mm-hmm. It's the symbol of the city, the king of the Oh, seas. okay, the sea. Because according to legend, the city port is built from one of the sons of Poseidon, which was called Durak. First floor the shops. Idziemy teraz Second floor the habitations. główną That's jakby why drogą the palm takim. trees are new. takim. It's not a tradition. It's like the last Do 10 miasta. years. I see. They think approximately historians 110, 120 BC after. Deszcz trochę zelżał, udało nam się tutaj wyjść z auta. Zatrzymaliśmy się tutaj przy amfiteatrze w Durrës. Tak to wygląda. Jeśli chcecie wejść do środka, trzeba zapłacić 3 euro, ale nie ma to żadnego sensu, bo tutaj chodząc na górę możecie w całej okazałości wszystko zobaczyć w gratisie. Jest to amfiteatr, jeden podobno z większych tutaj na Bałkanach. Pan przewodnik opowiada, że ten amfiteatr został jakby odkryty w sumie nie tak dawno. 50 lat zajęło, żeby to wygrzebać, bo wcześniej na terenie tego amfiteatru stały normalnie domy, tak jak tutaj. I tych domów tutaj było kilkanaście. Wszystkie zostały jakby wyburzone. No i tak jak mówię, zajęło to 50 lat, zanim to wszystko zostało tutaj odkryte. Cały czas tam trwają jakieś prace, tam jeszcze jakieś domki widać, także pod tymi domkami pewnie też są jakieś pozostałości tego amfiteatru.
So what we see here is part of the fortress. Pozostałości muru z V wieku otaczające tutaj ten amfiteatr. Zostało no kilkanaście metrów tego muru. Nie no, pogoda jest fatalna, ale co zrobić? Jest jak jest. W strugach deszczu idziemy. Pani tu, Amerykanka, już zrezygnowała. Chce wrócić taksówką z powrotem do Tirany. Stwierdziła, że to nie ma sensu. Także ja tutaj będę miał całkiem prywatną wycieczkę z panem przewodnikiem. No widzicie, jak to wygląda. Kamera moknie, ciężko robić jakieś zdjęcia. Strugi deszczu. Ale co tam? Ważne, żebym się nie rozchorował. Przygody muszą być. Ja jestem dużo młodszy, ta pani Amerykanka, no chyba grubo po 60 i po prostu rezygnuje. Nie mamy tutaj, pan przewodnik ma parasol. Ani ja, ani ta pani nie mamy parasoli. Tak to wygląda. Tutaj jakiś kolejny plac, tam widzę morze, znaczy morza faktycznie nie widać, bo jest zamglone. Kurde. Przypomniał mi się trochę klimat z Gruzji, jak pojechałem do Batumi, tam deszcz był jeszcze większy. Też zero żywego ducha. Pani tu z taksówkarzem ustala przejazd, kurs powrotny do Tirany. Z panem przewodnikiem umówiłem się na pół godziny tutaj czasu wolnego. Panu przewodnikowi też się w tych strugach deszczu za bardzo nie chce chodzić. Zapytał mnie, ile czasu potrzebuje. Ja mówię, że chociaż chcę tutaj na chwilę na ten Adriatyk pójść, zobaczyć chociaż z daleka Morze Adriatyckie. Mam pół godziny, także na szybko i wracamy i jedziemy dalej. No niestety, jest jak jest. Starsza pani wymiękła, ja też już jestem przemoczony, ale widzę, że tutaj mega fajnie, komercyjnie to też rozwiązane. Idę tutaj, pan mówił, jest jakaś taka promenada, przejdę się trochę wzdłuż. Widoczność bardzo kiepska nad tym Morze Adriatyckim. Przypominam jeszcze raz, jestem w Durrës, najstarsze miasto tutaj w Albanii. Zostało założone przez Greków w VII wieku przed Chrystusem. Potem oczywiście Rzymianie tutaj sobie to podbili. O, tam widzę chyba jacyś znani muzycy. O, idziemy tutaj, patrzcie, kurde. Z daleka widzę Amy Winehouse. Kurde, no nawet tutaj filmować za bardzo się nie da. Przecierać trzeba kamerę. Nie, Amy Winehouse, John Lennon. O, Mick Jagger, Bob Dylan. Tak mi się wydaje. Ten trochę podobny do Lennona, tylko okulary mu ktoś tutaj zepsuł. Nie, to będzie Tina Turner. Tina Turner. Tu na pewno Bob Dylan, a tutaj Mick Jagger. No nie wiem, czy to John Lennon. Trochę taki mało podobny. Jedynie po tych okularach mogę przypuszczać, że to może być Lennon, ale niekoniecznie. Będę musiał coś doczytać na ten temat w necie. Zrobiłbym sobie tu fotkę, ale nawet no, mój aparat, mój telefon
odmawia trochę posłuszeństwa w taką pogodę. Tutaj promenada. Ciągnie się tutaj, tam widzę kilometrami te zabudowania. Czuć już tutaj swojski zapach tych glonów, ale piździawka. No i powiedzcie mi, czy ja jestem kurwa normalny? No ale co zrobić? Wykupiłem, zapłaciłem, przyleciałem. Miałem świadomość tego, że pogoda może spłatać psikusa. No i spłatała. Lipa. Ale jestem nad morzem. Słychać szum fal. Tutaj glony, swojski zapach. Żywego ducha nie widać. Jestem przemoczony już do suchej nitki. Spodnie ważą mi już chyba 3 kilo. Tam po drugiej stronie ulicy jakiś sklep z pamiątkami jest. Tutaj ta taksóweczki, co pani z Ameryki niedawno z tego miejsca odjechała w drogę powrotną do Tirany. No i przed chwilą za 2 euro kupiłem od tego typu, tak jak tu widzicie, otwieracz do butelek Albania. Także taką pamiątkę sobie przywiozę tu z Albanii. Tutaj pomnik jednego z bohaterów Unlikau Mujo. Bohater ludu. Jeden z pierwszych walczących przeciwko włoskim faszystom, którzy napadli tutaj na Albanię 7 kwietnia 1939 roku. Miasto wymarłe z racji pogody, żywego ducha. Sklepiki tutaj niby pootwierane, ale nikogo nie ma. Gdzieniegdzie jakaś mała restauracyjka. Tutaj taka fajniejsza ulica. Po obu stronach palmy. No tak komercyjnie. Tam na końcu widać jakiś meczet. No tutaj tak trochę panuje jakby inny klimat niż w Tiranie. Bardziej tak tutaj trochę to wygląda zadbanie. No może akurat jestem tu w takiej części. Te budynki wszystkie tutaj ładnie wyglądają. Elewacje. O, tam piękny hotel. No i mój czas tutaj w Durrës się kończy. Nie ma sensu tutaj chodzić, za wiele nie zobaczyłem. Pogoda jest jaka jest. Muszę wracać. Jedziemy do kolejnego miasta. Także mam indywidualny przejazd. Tak to tu się złożyło. Pan nawet tak sobie zażartował, pan przewodnik, czy ja też nie chcę taksówki zamówić. Pewnie by był zadowolony, jakbym też zrezygnował z tej wycieczki, bo on pieniądze zgarnie, aby miał wolne. A tak będzie jeszcze tu ze mną jeździł. Wiedziałem, na co się pisze. Jestem tutaj trochę jakby poza sezonem, ale i tak jestem zadowolony. Fajnie się wspomina później takie właśnie tego typu przygody. Tutaj jedziemy wzdłuż wybrzeża jeszcze w Durrës. Wjechaliśmy tu z panem przewodnikiem w taki tutaj kompleks apartamentów. Pan opowiadał, że bardzo dużo Polaków tutaj z biura podróży z Itaki właśnie przyjeżdża
hotele tam 5-gwiazdkowe. No i tak to wygląda tutaj poza sezonem u wybrzeży Durres. Wypasione hotele 5-gwiazdkowe. Ciągnie się to tutaj kilometrami. Szum morza. Przestało padać, także miało to sens, żeby wyskoczyć chociaż na 5 minut. Pan tutaj mnie podwiózł, żebym mógł zrobić parę ujęć, pokazać Wam, jak to tu wygląda, jak to tu się ciągnie w jedną, w drugą stronę.